Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj dotarły do mnie kolejne obudowy na dyski SSD NVMe, czyli Enclosure. Są to produkty firmy Orico, dobrze znanej Wam zapewne, jeżeli oglądacie kanał na bieżąco. Tutaj będziecie mieli linka do jednego z ostatnich testów dotyczących kieszeni Orico. Dzisiaj zajmiemy się jedną z nich, a mianowicie kieszenią, która jest wykonana z aluminium. Tak, dobrze kojarzycie. Ona już była na kanale i tutaj gdzieś Wam ją podlinkuję. Ale dzisiaj w nieco innej odmianie, w innym kolorze. Sprawdzimy też, czy inny model oznacza inne prędkości, czy też dokładnie jest tym samym modelem na tym samym kontrolerze i różni się jedynie kolorem. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Opakowanie, słuchajcie, papierowe, do jakiego przyzwyczaił nasz producent. Mamy oznaczenie modelu, jest to dokładnie PWM2G2. Mam wrażenie, że opakowanie jest jedno z renderem czarnej wersji, mimo tego, że możecie wybrać jeszcze kolor niebieski, różowy i chyba srebrny. Mam informację o tym, że jest aluminiowa obudowa. Mamy thermal pad w zestawie i instalacja jest prosta, bo nie wymaga dodatkowych urządzeń, śrubokrętów. 10 gigabitów, przepraszam, na sekundę. To jest prędkość oczywiście i myślę, że jest to optymalne dla większości użytkowników. Mamy te kolory czarny, srebrny, niebieski i różowy. Cała specyfikacja, jeżeli chodzi o urządzenie. Mamy tylko kabel USB do C. Pamiętajmy o tym, jeżeli będziecie chcieli używać na starszych modelach, trzeba niestety ten kabel sobie nowy dokupić, bo ten jest tylko C do C. Mamy tutaj informację o tym, że końcówka BL oznacza Blue prawdopodobnie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o samo opakowanie. A jeżeli chodzi o sprzęt, to mamy w środku cały zestaw. Instrukcja obsługi, która nas nie interesuje, kabelek USB-C do C. I ten kabelek jest niebieski, więc fajnie, że producent pomyślał o tym, żeby ten kolor pasował. W zestawie jeszcze otrzymujemy radiatorek czarny, thermal pad, czyli taką gumę termoizolacyjną, którą naklejamy, taśmę i dwie zatyczki, żeby napęd przytwierdzić do płytki drukowanej. Sama oczywiście kieszeń. Ona jest, powiedziałbym, błękitna, słuchajcie, nie niebieska, tak jak może się wydawać, jak producent chociażby na opakowaniu pokazuje, że ona jest granatowa. Nie, jest niebieska. Błękitna bym nawet powiedział. No i oczywiście cała wykonana z aluminium, tylko ten fragment jest plastikowy, to jest aluminium. Tutaj mamy plastik. Mamy zatyczkę. Przesuwamy ją w jednym z kierunków i wyciągamy aluminiową osłonę, która może odprowadzać ciepło, a tutaj mamy już tylko plastikowy element, a w środku mamy płytkę z kontrolerem. Ja tego otwierać już nie będę. Tam jest prawdopodobnie kontroler Realteka. Sprawdzimy to w systemie Windows, może uda się. Natomiast tutaj wkładamy, słuchajcie, napęd. Ja pozwolę sobie dla Was przetestować tą kieszeń. Do tego celu użyję tej starszej kieszeni, gdzie nawet te elementy, które tutaj powinienem nakleić, nie naklejam, bo te dyski zbyt często wymieniam. Brakuje mi w tej chwili tej zatyczki tutaj i trzeba będzie ją zamontować w zależności od, słuchajcie, w zależności od tego, jaki dysk posiadacie, bo możecie mieć dysk 2280, 2242 lub też krótsze. Dla każdego coś dobrego można dopasować do posiadanego sprzętu. Ja już montuję. Teraz weźmiemy ten napęd do kieszeni. Podłączymy. Chwilowo przyłożymy tylko thermal pada i przejdziemy do testów, bo to powinno
wystarczyć do takiego szybkiego przetestowania, czy kieszeń w ogóle działa i z jakimi prędkościami. Tak prezentuje się napęd podczas pracy. Dioda miga na niebiesko, więc fajnie to do siebie pasuje. A jak, słuchajcie, napęd prezentuje się w systemie, już Wam postaram się pokazać, jako RTL 9210B CG, co oznacza, że tak naprawdę ten napęd to płytka drukowana, która sterowana jest kontrolerem Realtek 9210B, jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym kontrolerem do kieszeni NVMe 10 gigabitowe. Musiałem podmienić dysk, ponieważ niestety, ale tamten Western był pełny. Tu mamy Henixa 46 GB wolnego, czyli tylko 10%, a to oznacza, że będziemy musieli niestety zrobić testy na zapełnionym dysku i to nam powie też o jego spadkach wydajności. Prędkości w testach praktycznych mieliście przed chwilą na ekranie. One są zbieżne z tym, co deklaruje producent. 10 gigabitów na sekundę to jest maksymalna przepustowość tej kieszeni i te prędkości się do tych limitów zbliżają, czyli mamy do 1000 MB na sekundę, co jest prędkością, myślę, że w zupełności wystarczającą dla 95% użytkowników. Kieszeń jest oparta czy zbudowana na markowym kontrolerze Realtek RTL 9210, więc tutaj również jest to jeden z najlepszych kontrolerów dostępnych na rynku. Mogę go tylko polecić. Cena tej kieszeni niecałe 50 zł. Ja nie mam więcej pytań. Oczywiście do nabycia w oficjalnych sklepach na AliExpress. Można też nabyć w Polsce za zdecydowanie wyższą cenę. Jeżeli komuś się nie śpieszy, to myślę, że nie warto przepłacać, ale za 50 zł jak najbardziej tą kieszeń mogę polecić. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat produktów firmy Orico, czy kieszeni NVMe, czy ich używacie, o jakich prędkościach, co myślicie o tego typu urządzeniach. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Ja na koniec proszę Was oczywiście o łapki w górę, udostępnianie tego wideo, aby niósł się po sieci i subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory jej nie macie, a na koniec jeszcze podstawię Wam kilka innych filmów dotyczących kieszeni NVMe. Hej, hej, do kolejnego filmu.